Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Konrad z kanału Strategian. Zachęcam do subskrypcji kanału po więcej treści. Przyjrzymy się najnowszemu dziennikowi, czyli Tinto Talks w wersji 18. Pokrótce omówimy polityki i jak działają prawa w tej grze, zanim ukaże się coś więcej. Jak wiecie, w poprzednich grach strategicznych mieli różne formy prawa. O decydowaniu o składzie izby, tak jak w Wiktorii 2, po proste rzeczy jak ustawa o edukacji w Europie Universalis 3, które dawały stały bonus. W projekcie Cezar to, co definiujemy jako prawo, to coś, co ma 2 lub więcej polityk do wyboru. No i gdzie można tę politykę zmienić za jakiś koszt. I z tego, co piszą deweloperzy, obecnie większość krajów zaczyna z około 12 do 15 prawami, na które mają polityki od początku. A jest około 40 kolejnych praw, które pojawiają się na przestrzeni wieków. Na zdjęciu macie 4 administracyjne prawa, które będą pomagały w idealnym sposobie zarządzania waszym krajem. Ustanowienie polityki dla nowego prawa kosztuje jedynie złoto, ale zmiana polityki jest znacznie droższa. Przy podstawowym koszcie 100 stabilności jest to dość kosztowne, a wysoka władza koronna zmniejsza ten koszt. Podczas gdy niska władza koronna, co jest bardzo częste na początku gry, zwiększa ten koszt. Jak więc przegłosować prawo bez wprowadzania kraju w chaos? Zwołaj parlament i przekonaj go do zatwierdzenia zmian prawnych. Jak to działa w szczegółach, omówimy, gdy będziemy rozmawiać o parlamentach, a przynajmniej tak deweloperzy piszą. Jest też mała zmiana, która różni nas od Europy Universalis 4. Należy wziąć pod uwagę, że choć stracisz korzyści z poprzedniej polityki od razu przy próbie zmienienia, wdrożenie nowej polityki zajmie kilka lat i ten efekt, który ona będzie dawała, będzie się skalował z tym czasem i dopiero na sam koniec po kilku latach da tą korzyść. Tak dokładnie jest w rzeczywistości. Ale nie tylko kraje mają prawa. Jest wiele organizacji międzynarodowych, również je posiadają. W niektórych z nich jest lider, jak cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Mógłby samodzielnie ustanawiać prawo, w innych są konkretne kraje, które mogą głosować nad zatwierdzeniem polityki. Jakie więc mamy polityki w prawach? Cóż, nie są to tylko stosy modyfikatorów, jak w wielu wcześniejszych grach, ale umożliwiają i wyłączają mechaniki, sprawiają, że stany są szczęśliwe lub nieszczęśliwe i mają wpływ na wartości społeczne. Oto kilka przykładów praw. Prawo poboru jest interesującym wyborem, bo o 2% więcej chłopów to znacznie więcej niż 20% szlachty, ale z czasem ma to wpływ na to, na czym koncentruje się twoje wojsko. A może to sposób na efektywniejsze zabijanie szlachty? Doktryny morskie były koncepcją w EU4, a tutaj jest to prawo z wieloma różnymi opcjami w zależności od tego, kim grasz i co chcesz robić. Drewniana ściana to jest chyba najlepsza dla Anglii, tak mi się wydaje. Twój kodeks prawny ma wiele różnych opcji, w zależności od tego, kim grasz, ale jako Anglia masz z pewnością ważny wybór. A tutaj mamy kolejne. Bardziej efektywny rząd, czy szczęśliwe stany? A może po prostu tradycjonalizm? No i w późniejszej części gry musisz zdecydować o prawach prasowych. Czy będzie ograniczona, wolna, a może tylko będą odpowiednie stany reprezentowane. Oczywiście jest to trudny wybór, no ale jeżeli zdecydujesz się na wolną prasę, mieszczanie mogą zacząć budować tą budowlę w różnych miastach. No i nie powinno być żadnych wad tego, prawda? Prawda? No niestety im mądrzejsza ludność, tym ciężej nią zarządzać. A oto przykład prawa religijnego, dotyczącego tego, do jakiej religii może należeć twój spadkobierca. Oczywiście duchowieństwo nie jest tak tolerancyjne, jak powinno być. Mówiąc o dziedziczeniu, mechanika prawa sukcesji nie jest technicznie prawem, ale używa innej mechaniki, głównie dlatego, że zawsze chcemy, aby była ważna. I aby państwo zawsze miało takie prawo, to specjalne prawo jest bardzo zależne od typu rządu. Wiecie, jest wiele unikalnych praw, jak konklawa papieska, gdzie po śmierci papieża kardynałowie zbierają się, aby debatować, kto będzie nowym papieżem. Może to być szybkie, ale czasami może zająć kilka lat. Mamy różne metody wyboru dla republik, a także klasyczne prawa salickie i półsalickie jako opcje dla monarchii. No i przykładowo macie sukcesję salicką. Na niej możecie zobaczyć, kto jest dopuszczony do tego, żeby rządzić, że są dopuszczeni mężczyźni, że dopuszczone są dzieci, że aktualny władca jest ignorowany i że szlachcic może zostać. No i z tego, jak widać, oczywiście punkty dla mężczyzny to jest 100%. No i to rośnie oczywiście +1 co roku i możecie zobaczyć 4 możliwych wybranków, kto mógłby rządzić. To będzie powodowało pewnie buntowników i nie tylko, no ale ciekawe jest. No i tutaj skończymy z omawianiem praw. One nie są za ciekawe, dlatego chciałem jak najszybciej i przejdźmy do Rosji. W Rosji sytuacja jest nieciekawa. Dla oczywiście Moskali jest nieciekawa, bo tym razem Litwa ma swoje wpływy dosyć głęboko. Jeżeli byście się przyjrzeli, macie podziałkę. Księstwo litewskie ma pod sobą Polostok, Witebsk, Smoleńsk, Rżew, coś tam
Fia jakieś małe, ale jest niestety za bardzo niewidoczne, no i Smoleńsk. A do tego możliwość zajęcia kolejnych innych pomniejszych. Natomiast Wielka Republika Nowogrodu ma pod sobą Oreszek, no i Psków, a przynajmniej tak to wygląda. Natomiast Moskale posiadają Twer, Jarosław, Riazań, Nowosil, Rostow. Przynajmniej na pierwszym zdjęciu tak to wygląda. Natomiast jak już zobaczycie kolejne zdjęcie, możecie zobaczyć, że Moskwa jest jakby w sojuszu ze Złotą Hordą, ale nie do końca. To znaczy jest egzekutorem tatarskiego jarzma i pobiera te wszystkie pieniądze tych państw wokoło, ale możecie zobaczyć, że Wielka Republika Nowogrodu jest pod Moskwą, czyli Psków, Oreszek również, czyli Moskwa ma swoje gigantyczne wpływy nawet tutaj. No i kolejne zdjęcie pokazuje, nad czym dokładnie zarządza Moskwa sama w sobie, kto jest wasalem moskiewskim. Macie tam Twer, Murom, Riazań, Nowosil, Jarosław, Ros, nie ma tam więcej, Moskowi, to pewnie normalne, i Rosław. Choć najbardziej będzie przybliżał wam wygląd właśnie dynastyczny, który będzie pokazywał mniej więcej, na jakie terytoria możecie się rozproszyć. Jak dobrze wiecie, im większa dynastia, tym łatwiej się tam rozlać. Także jak widzicie, praktycznie wszystkie te państewka, mniejsze, większe, posiadają dynastię Rurykowiczów pod sobą, dlatego ta podziałka może się zmienić bardzo szybko właśnie w jeden potężny kraj. Dosyć ciekawa sytuacja polityczna w wschodzie. No i mogę wam powiedzieć, że Rosja będzie na pewno bardzo potężna. To już jest pewne. Rosja będzie bardzo potężnym krajem z wieloma możliwościami. Niekiedy narzekacie, że na shortsach nie da się zobaczyć do końca tych lokalizacji i innych, dlatego dam wam teraz chwileczkę i pokażę wam przez dłuższy czas lokalizację. Oczywiście one będą się przesuwały, ale dla was mogą dać chwilę czasu. Lokalizacja. Prowincje. Podział na teren. Mamy 3 oczywiście podziałki. Pierwsza. Druga. Trzecia. No i na kulturze możemy chwilę się zatrzymać. Jak widzicie, kultura jest bardzo podzielona, nie wszystkie należą do kultury moskowite. Ze względu na to, że tam był bardzo duży podział polityczny w tamtych czasach i jest bardzo dużo takich kultur, takich mniejszości, jak na przykład Karelian, Pomór, Wepsjan, no i na przykład Marii. Więc jesteście w stanie stworzyć Rosję z wielu różnych kultur, nawet nowogrodzkiej. Natomiast podział na religię jest też bardzo ciekawy. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ale dla mnie na przykład to jest coś pięknego. Widzieliście kiedyś Rosję animistyczną? Ja nie, ale to mi da szansę. Mamy możliwość stworzenia Rosji animistycznej. Nie ma tylko prawosławia, jest też tengryzm, szamanizm, bardzo dużo ciekawych dróg, w które można by pójść. W normalnej Europce czwórce bardzo ciężko jest to zmienić, niestety, bo trzeba kolonizować i te prowincje i tak zmieniają się na naszą religię, no ale zbytnio nie ma możliwości na to, żeby zająć się nimi. Natomiast tutaj będziemy mieli szansę skonwertować nasz kraj na inną religię. Na zasobach też widzimy, że przeważają tutaj futra i lamber. Bardzo dużo tego jest, bardzo mało czego innego. Rynki, no chyba was nie dziwi, że rynek jest nowogrodzki, moskiewski, no i Kazaniu. Kraje i ich populacja. Na krajach ich populacji możecie zobaczyć, że w okolicach 6 milionów jest tutaj ogólnie ludności. Bardzo mało jest ludności na wschodzie. Przynajmniej tak opisywali to właśnie deweloperzy. Macie też podziałkę na każdej prowincji. Jak ktoś chce się dojrzeć, może rozpozna swoją prowincję, którą będzie chciał startować i chce zobaczyć, ile ona ma akurat teraz populacji. No macie też powiększeniu to na prowincji całej.
no jakby to powiedzieć, no to nie jest jakiś challenge tam, no jest 6 milionów populacji, da się bardzo szybko podbić te terytoria, no i kraj z 6 milionami to nie jest sporawy kraj, jak widzieliście poprzednie, no to praktycznie każdy inny kraj ma ogromne ilości, a rosyjski teren po prostu cały ma 6 milionów i tyle. To nic, dzięki za obejrzenie tego filmu i zapraszam do kolejnego już niebawem na kanale, dzięki, że mnie wspieracie, że pomagacie rozwijać się temu kanałowi. Oczywiście jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Dzięki, cześć i czołem. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, skomentuj swoje przemyślenia i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku.